Cześć, chcesz wiedzieć, jak chronić dane osobowe, ale nie masz dużo czasu. Poszukuj szybkich i sprawdzonych informacji na temat RODO. Chcesz szybkich konkretów. Tu w 5 minut dowiesz się wszystkiego od eksperta z 20-letnim stażem, dowiesz się zarówno o teorii, jak i o praktyce i dowiesz się, jak samodzielnie przygotować do RODO. Zapraszam do obserwowania mojego kanału. Cześć, zajmujesz się RODO, ale nie wiesz, z jakich narzędzi można korzystać. Nie wiesz, jak działają poszczególne narzędzia. Oglądaj tę serię filmików, aby uzyskać odpowiedzi. Ostatnio z kilkoma osobami na jednym z forów genealogicznych wdałem się w ciekawą rozmowę w zakresie badań genetycznych przy poszukiwaniu przodków. O ile sama idea jest ciekawa i dostarcza nowych informacji, to spostrzegłem, że mało osób podchodzi do tematu w kontekście prywatności. Dlatego w tym odcinku chciałem przeanalizować podstawowe kwestie związane z badaniem pochodzenia z wykorzystaniem badań genetycznych w kontekście RODO. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób nieznających RODO temat może się wydawać odległy. Jednak większa ilość informacji oraz odpowiednia analiza ryzyk może pomóc podjąć odpowiednią decyzję. Sam temat podzielę na dwa odcinki. Jeden będzie dotyczący badań genetycznych do celów poszukiwania przodków, czyli ten odcinek, i drugi w zakresie badań genetycznych w celach diagnostyki medycznej. W odcinku wyjaśnię, dlaczego badania genetyczne nie są badaniami genealogicznymi oraz przedstawię zalety i wady takich badań ze szczególnym naciskiem na ryzyka. Odpowiem na pytania, jak się to odbywa i jaki ma cel, na co uważać i jak najlepiej na tym skorzystać. Zacznijmy od tego, czym są badania genetyczne. Badania genetyczne to badania podlegające analizie materiału genetycznego danej osoby. Umożliwiają wykrycie zmian w DNA, które mogą mieć wpływ na zdrowie człowieka. Warto najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim celu się je wykonuje. Badania genetyczne ma umożliwić uzyskanie istotnych informacji na temat tego, co zostało zakodowane w materiale genetycznym człowieka przez wyłapanie ewentualnych zmian. Każdy chromosom składa się z kilkuset, nawet do kilku tysięcy genów. Człowiek standardowo posiada 23 pary takich chromosomów, otrzymanych w połowie od matki i od ojca. Każdy z nich zawiera bardzo szczegółową informację na temat budowy wszystkich elementów naszego ciała, począwszy od najmniejszych białek, skończywszy na całych narządach, a docelowo na całym ciele. 22 pary spośród nich to tak zwane autosomy. Autosomy są odpowiedzialne za dziedziczone przez nas cechy. Pozostała para chromosomów to chromosomy płciowe, alosomy, które determinują naszą płeć. Tak więc kwestie związane z dziedziczonymi cechami mieszczą się w 22 parach. Z tego powodu czasami w różnych informacjach pojawiają się różne dane. Testy genetyczne mają na celu zweryfikowanie, czy nasz materiał genetyczny w prawidłowy sposób koduje informacje o budowie naszego organizmu, czy w którymś fragmencie występuje zmiana, defekt, która może się przyczynić do występowania choroby genetycznej. Znaleziony w ten sposób krewny to osoba, z którą dzielimy co najmniej jeden długi odcinek DNA. Na taki odcinek składa się kombinacja nukleotydów. Uprawdopodobnia tylko nieokreślonych genetycznych krewnych, którzy są zazwyczaj wystarczająco blisko spokrewnieni, by można było ich umieścić na dalszych gałęziach drzewa genealogicznego. Przeważnie są to dalsi krewni w linii bocznej, więc jest to przydatne tylko wtedy, gdy zależy komuś na rozbudowie równoległych gałęzi drzewa o osoby, które tak naprawdę nie są traktowane jako nasza rodzina. Dlaczego w większości przypadków wyniki takich badań są w Polsce dość ubogie? Wyniki badań umożliwiają wskazanie potencjalnej rodziny i uzyskanie kontaktu do nich. Ale jak dalecy są to krewni? Istnieje coś takiego jak teoria 6 stopni oddalenia, 6 kroków. Zakłada ona, że każdego z nas dzieli tylko 6 kontaktów do dowolnie wybranej osoby na świecie. Na tym bazował popularny kiedyś w Polsce portal Grono.net. Na podobnej zasadzie są łączone osoby przy badaniach genetycznych. W ramach wyników otrzymujemy informacje np. o strukturze etnicznej naszych przodków lub rejonach, z jakich pochodzą. W ramach wyniku otrzymujemy zestaw danych zawierający takie dane jak np. serię par nukleotydów. Przykładowo RS 16 43 26 2 7 13 12 33 69 0 AA. Możemy również na podstawie wyników wykonać dodatkowe analizy, dzięki czemu otrzymamy informacje na różne tematy. W ramach wyników badań jest możliwe przewidywanie cech często korelowanych z posiadanymi genami, np. problemy ze wzrokiem, bystrość, skłonność do uzależnienia, skłonność do chorób. Żadne z tych badań nie uwzględnia marginesu błędu, a wyłącznie wskazuje informacje zero-jedynkowo. Na podstawie danych statystycznych są to informacje często spekulowane i nie ma pewności, czy po wskazaniu jak ktokolwiek z naszej rodziny będzie ją miał. Jakie mamy ryzyka, decydując się na badania? W przyszłości wyniki naszych badań mogą dostać się w ręce firm ubezpieczeniowych, które je korelują z naszą lub naszych bliskich zdolnością do chorób, np. naszych wnuków, przez co będą płacili wyższe składki ubezpieczeniowe. W przyszłości zabezpieczenia elektroniczne mogą iść w kierunku kwestii genetycznych, podobnie jak mamy dziś do czynienia z biometrią w telefonach w zakresie identyfikacji czytnikiem papilarnym. Czy ma sens wykonywanie takich badań, gdy sprawdzamy swoich przodków? Musimy się liczyć, że praktycznie z każdym będzie coś nas łączyło.
co nie będzie oznaczało, że jesteśmy z nim spokrewnieni. To, że mamy niebieskie oczy, nie oznacza, że każda osoba z niebieskimi oczami będzie naszym krewnym. Geny w naszym rejonie i historia Polski spowodowały to, że mamy praktycznie identyczne geny z Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami, Słowakami albo Czechami. Gdzie w takim razie ma to sens? W krajach kolonizowanych, takich jak Stany Zjednoczone, Australia, Izrael, gdy większość osób pochodzi z innych kontynentów, pokazuje wtedy rejon świata, z jakiego się pochodzi i zróżnicowanie etniczne. Powoduje to sytuację, gdzie wyniki testów tylko pobieżnie wskazują rejon pochodzenia, a jakość tych danych wyników jest na tyle słaba, że nie wyróżnia pochodzenia z ostatnich np. 500 lat. Większość firm wykonujących badania DNA udostępnia wyniki w postaci procentowej. Klient dowiaduje się, że jego genom jest na przykład podobny w 20% do genomu Szwedów, 30% Niemców i 50% Polaków. Słowo klucz stanowi tu słowo podobne. Nie wskazuje to, że gen jest identyczny. Jakie są w takim razie te testy, które można wykorzystać do genealogii? Tak naprawdę są to zwykłe testy medyczne, które powstały do wykrywania chorób. Zostały one dostosowane do potrzeb dodatkowej grupy docelowej w postaci poszukujących historii swojej rodziny. Teraz może zaprezentuję, jak temat wygląda w praktyce, a następnie przejdę do rodzaju wykonywanych testów, a raczej metodyk. Przykład będzie oparty na jednym z bardziej popularnych portali. Osobiście wszystkim bym rekomendował korzystanie z polskich portali, które analizują dane bardziej dostosowane do potrzeb naszego rejonu. Dane badania na portalu to koszt około $80, ale przeważnie jest on w promocji za około $60. Podczas takich badań kluczowe jest to, że bada się drzewa podobieństw DNA, a nie konkretne wyniki badań, wobec czego ofertą jest porównywanie podobnych fragmentów DNA. W ramach badań otrzymuje się dostęp do archiwalnych wyników. I tu są dwie ciekawostki. Pierwsza to jest to, że archiwalne wyniki przechowywane są, a jednak okazuje się, że dane wprowadzone w formie elektronicznej są wprowadzane do ogólnie dostępnego systemu do dalszej analizy. Druga kwestia to ponad 16 miliardów rekordów. Kojarzy się to nam z dostępnymi osobami, ale ludzi na świecie jest około 10 miliardów, a takie badania wykonuje się od niedawna. Co zatem prezentują te rekordy? Z pewnością nie są to osoby, a treść odnosi się bardziej do fragmentów DNA. Istnieje możliwość dokonywania płatności w dolarach, euro i funtach. Czy taka inwestycja ma sens? Widać, że portal ma cały czas promocję, aby zachęcić do zakupu. Przy zakupie 2 usług wysyłka jest gratis. Przy okazji takie małe przemyślenie. Jeżeli ktoś chce zainwestować pieniądze, aby poznać swoje pochodzenie, czy nie lepiej przeznaczyć te 400 zł, bo taka jest pełna wartość usługi DNA, przeznaczyć na rodzime usługi? Mamy naprawdę dużo fajnych projektów genealogicznych, gdzie osoby zajmują się tym od wielu lat. Do swojej pracy potrzebują serwerów, skanerów, oświetlenia i tym podobnych sprzętów. Jeśli będą mieli lepszy sprzęt, to przygotują więcej materiałów, szybciej i lepszej jakości. Wiele inicjatyw działa na zasadach wolontariatu i przyjmuje wsparcie i różnego rodzaju inicjatywy. Nagranie przybliżone pochodzenie etniczne. A jak to jest z tą jakością danych? Już następnie możemy zobaczyć, że jest to przybliżone pochodzenie etniczne. Jak bardzo przybliżone? Na jednym z portali mamy wskazane 2114 regionów. Jaka będzie zatem skala na cały świat? Na całym świecie mamy 195, wobec czego na jeden kraj przypada 10 rejonów. Nieźle? Ale pamiętajmy o tym, że wiele krajów ma wyspy, które genetycznie da się lepiej wyizolować. I na przykład, pomimo tego, że Grecja jest jednym krajem, to łatwiej jest wskazać na przykład osoby genetycznie Polski, Rosji, Białorusi, Litwy i nie można zapomnieć o Prusach, Szwedach, czy wielu plemionach Bałtów, czy Jadźwingów. Ale sprawdźmy, jak działa ta usługa. Jakie mamy opcje? Jak to działa? Mapa etniczna. Możemy przesłać dane DNA lub zamówić pakiety D. Ale ze względu na to, że to jest kanał związany z RODO, bardziej skupimy się na kwestiach związanych z prywatnością i bezpieczeństwem danych. Co w takim razie jest napisane w polityce prywatności? Przedstawiona polityka została zaktualizowana 2 listopada 2021 roku, a więc całkiem niedawno od nagrania filmiku. W związku z tym powinna być aktualna. Jakie dane mamy dalej? Opis firmy i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa danych. Ale jak to działa i jak jest zorganizowane? Firma funkcjonuje od 18 lat, od 2003 roku, a więc samo to wzbudza zaufanie. Warto zwrócić uwagę na deklarację, że firma nie sprzedaje danych i nie udziela licencji na dane. Ale dalej wskazuje zakres danych, jaki ma na myśli: imiona, nazwiska, e-maile, adresy zamieszkania i same informacje z drzew genealogicznych. Jest nawet deklaracja, że nie zrobi tego w przyszłości. Dalej mamy deklarację, że firma nie udziela informacji o stanie zdrowia czy w zakresie ubezpieczeń. Dlaczego ten temat jest poruszany w kontekście badań genetycznych? Dlatego, że badania genetyczne są dedykowane do badań o stanie zdrowia. Kwestie pochodzenia są obszarem drugorzędnym, niejako przy okazji. Jednak wszystkie te dane są bardzo cennymi informacjami dla firm ubezpieczeniowych, które na ich podstawie mogłyby wskazywać ryzyko niektórych chorób. W
wskutek czego stawka za ubezpieczenia dla niektórych osób mogłaby wzrosnąć. Dalej mamy opis działania usługi w przypadku zakupu testu DNA. I mamy tu ciekawostkę. Usługa polega na pobraniu DNA z próbki, analizie oraz wykorzystywaniu przesłanych wyników. Na razie wszystko ok, ale mamy zastrzeżenia, że usługi nie są dostępne w wielu krajach, np. Rosji, Izraelu i wielu innych krajach. Ten fakt nie powinien zbytnio dziwić, jednak dla przypomnienia cofniemy się do wcześniejszych informacji o administratorze danych osobowych. Mamy tam informację, że administratorem danych jest spółka zarejestrowana w Izraelu, którego prawo nie zezwala na przetwarzanie danych w celach analizy DNA. O szczegółach za chwilę powiem, tłumacząc działania usługi, wtedy powrócimy do tego tematu. Pamiętajmy też, że mamy deklarację o tym, że dane nie będą sprzedawane ani udostępnione. Jednak dane zostaną zamieszczone w serwisie w celach analitycznych. Dlatego należy pamiętać, że nasze dane genetyczne będą znajdowały się cały czas w serwisie i w związku z tym są narażone na incydenty w postaci wycieku tych danych. W dalszej części odcinka opowiem, w jaki sposób wykorzystać swoje prawa w zakresie RODO. Warto zwrócić uwagę na jeden zapis dotyczący sytuacji, gdy dane mogą być ujawnione, gdy spółka zostanie sprzedana innej spółce. Należy dodać, że gdy zostanie sprzedana, będzie sprzedawana wraz z aktywami w postaci danych osobowych, w tym genetycznych, ponieważ cały czas będzie ich administratorem. W dalszej części w zakresie zarządzania prywatnością mamy również ciekawe zapis. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, że jest możliwość wyłączenia wyników, ale nie przetwarzania danych, oraz informacja o tym, że możemy wyrejestrować się z opcji o nieuleczalnych schorzeniach. Jest to również informacja o tym, że ta opcja jest dodawana domyślnie, nawet jeżeli nie jesteśmy jej świadomi i z niej fizycznie nie korzystamy. Tak więc dla jasności, portal będzie cały czas przetwarzał nasze dane, ale jest opcja wyłączenia tylko prezentacji, przeglądania wyników w ramach predyspozycji zdrowotnych. Dalej możemy znaleźć zapisy, że można poprosić o zniszczenie swoich próbek DNA. Kto myślał, że są niszczone po badaniach? W innej części filmiku będą informacje o tym, jaka jest retencja tych danych. Przy okazji tego fragmentu wspomnę tylko, że serwis deklaruje przetwarzanie na co najmniej 10 lat. To, o czym warto pamiętać, to to, że usunięcie konta nie jest równoznaczne ze zniszczeniem próbek. To, co nas będzie interesowało w kontekście RODO, to jakie dane osobowe są pobierane od użytkowników lub na ich temat. W samych podstawowych prawach dotyczących danych osobowych mamy odniesienie się do RODO jako deklaracji zgodności, które jest potraktowane na równi z brazylijskim prawem do ochrony danych LGPD. Jakie mamy zatem podstawy przetwarzania danych osobowych? Zgody użytkownika, umowę z użytkownikiem w celu wykonania usługi, wywiązanie się z obowiązków prawnych i podstawa klucz, gdy przetwarzanie jest niezbędne z punktu widzenia uzasadnionych interesów firmy. Genealogia. Powróćmy na chwilę do tematów praw właściciela danych. W jednym z fragmentów mamy zapis o przerzuceniu odpowiedzialności z administratora na osobę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeżeli pobierze wyniki, utworzy kopię, która nie będzie chroniona. Jest to ewidentny zapis asekuracyjny, ponieważ RODO gwarantuje uzyskanie kopii danych, a cel wykorzystania tych danych nie powinien administratora interesować. Natomiast ten zapis sugeruje, że jeżeli wycieknie Twoja kopia danych, to niekoniecznie musi być to wina serwisu, ponieważ została otworzona kopia niepodlegająca ochronie. W praktyce trudno sobie wyobrazić, aby ktoś nie pobierał kopii wyników, za jakie zapłaci. Dalej jest mowa o ryzyku przechowywania i próbie pozbycia się odpowiedzialności. Czy to ma moc prawną? W Polsce mamy coś takiego jak klauzule abuzywne. Jednak w tym przypadku sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Będę mówił o tym w dalszej części filmiku. Dalszym ciekawym zapisem w ramach poprzedniego toku myślenia jest informacja o tym, że podczas przetwarzania danych może dojść do incydentów związanych z bezpieczeństwem danych i naruszeniem z powodu słabych punktów przestępstw lub innych czynników, którym nie sposób zapobiec. Wobec czego zostały wskazane różne czynniki, jednak na końcu mamy deklarację, że chodzi o takie, w którym nie można zapobiec. Jak to ma się do RODO? RODO nie różnicuje incydentów na te, którymi można było zapobiec lub nie. Liczy się to, jaki administrator podjął środki, czy były one odpowiednie, czy została wykonana analiza ryzyka i tym podobne. Wobec czego ten zapis jest kolejnym zapisem, który stara się zabezpieczyć administratora danych. W dalszej części są kolejne zobowiązania dla użytkownika w postaci nieudostępniania hasła. Natomiast dalej mamy rozdział poświęcony retencji danych, zatrzymaniu danych, a więc ich przechowywaniu u administratora. W dalszej części jest wyjaśnienie tego, co oznacza pierwsze zdanie. Za chwilę jednak są podawane informacje, że mogą występować pewne wykluczenia. To, co nas interesuje w kontekście tematyki RODO oraz danych genetycznych, to to, że firma na podstawie zgody może zachowywać i przekazywane dane przez okres czasu, jaki firma uzna za niezbędny do wykonywania prac szeroko pojętych prac badawczych.
Na tym etapie wspomnę tylko, że są to nieokreślone prace badawcze i nie są wskazywane jako katalog zamknięty. Dalej są wskazane informacje o tym, że dane mogą zostać zapisane na kopiach zapasowych i wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb firmy i nie będą dostępne dla właściciela tych danych. Można tylko się domyślać, czy administrator miał na myśli wyłącznie kopie bezpieczeństwa zapisywane w celach utrzymania ciągłości działania systemu i usuwane maksymalnie po 3 miesiącach, czy na przykład jakieś inne wewnętrzne cele firmy. Następnie mamy informację o tym, że dane genetyczne w postaci próbek DNA będą przechowywane w Stanach Zjednoczonych w laboratorium należącym do firmy. Jaki jest czas przechowywania tych próbek w USA? Do czasu, gdy firma nie zostanie zmuszona do zniszczenia tych próbek oraz do momentu, gdy próbka nie będzie się już nadawała do dalszych badań. Aby próbka została zniszczona, właściciel tych danych musi się tego zażądać, kontaktując się bezpośrednio z firmą. Jest informacja o retencji wskazanej na 10 lat w celu dodatkowych badań genetycznych na podstawie zgody wyrażonej wcześniej. W dalszej części mamy kwestie związane z przepisami prawa. Ciekawostki. Jedną z ciekawostek prawnych jest to, że w kraju, gdzie siedzibę ma administrator danych osobowych, jest planowana ustawa będąca praktyczną kopią RODO. Izraelska ustawa o ochronie prywatności została 6 stycznia 2022 roku przedstawiona parlamentowi do pierwszego czytania. Zastąpi ona ustawę z 1981 roku. Ustawa ma wejść w życie 6 miesięcy po jej uchwaleniu przez parlament. RODO miało na to 2 lata. Izraelski ustawodawca doprecyzował kluczowe definicje ustawowe, które są zbliżone do RODO. Doprecyzowano m.in. pojęcie danych wrażliwych i uwaga. Do takich danych izraelski ustawodawca zaliczył informacje o nawykach konsumpcyjnych zawierające inne kategorie danych wrażliwych oraz informacje o aktywach, pasywach i stanie ekonomicznym danej osoby. Obowiązek rejestracji zbiorów ma dotyczyć administratorów, którzy przetwarzają dane wrażliwe ponad 500 tysięcy osób lub dane ponad 100 tysięcy osób, które zostały zebrane od podmiotów trzecich lub przetwarzane w celu świadczenia usług brokerskich. Natomiast administratorzy przetwarzający dane wrażliwe w granicy 100 tysięcy do 500 tysięcy osób są zobowiązani zawiadomić o tym fakcie izraelski urząd. Po raz pierwszy w przepisach prawnych w Izraelu zakłada się obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych, który ma pełnić swoją funkcję tylko przez określoną kadencję. Z jakimi badaniami mamy do czynienia? Badanie po mieczu YSTR. Badane są markery genetyczne znajdujące się w chromosomie Y, a więc dziedziczone z ojca na syna. W linii męskiej spokrewnieni mężczyźni mają taką samą sekwencję chromosomu Y oznaczoną na badaniu mogą być podawani zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Informacja genetyczna jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i dziedziczona jest zawsze po matce. Zatem wszyscy spokrewnieni w prostej linii żeńskiej mają taką samą sekwencję DNA. Z jakich uprawnień możemy skorzystać? Możemy skorzystać z uprawnień takich jak artykuł 15 RODO, prawo dostępu do informacji. Administrator potwierdza, czy przetwarzane są dane osobowe. A jeśli ma to miejsce, to każda osoba jest uprawniona do następujących informacji: aby poznać cele przetwarzania, kategorie odnośnie danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którymi dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych. Administrator na życzenie osoby musi dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Informacje o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu. Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Prawo do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Jeśli już dane osobowe są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach. Artykuł 13 RODO. Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje: swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość, dane kontaktowe swojego przedstawiciela, gdy ma to zastosowanie, dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych, cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania. Jeżeli ma to zastosowanie prawne, uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią. Informacje o odbiorcach danych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją. Gdy ma to zastosowanie, informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, czy warunkiem zawarcia umowy, czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania tych danych. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Istnieje informacja o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Musi podać informacje o zasadach podejmowania decyzji i o istotnych informacjach, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, których dane dotyczą.
Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celach innych niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przy takim dalszym przetwarzaniu informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji. Artykuł 16 RODO. Prawo do sprostowania danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe ze uwzględnieniem celów przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Artykuł 17. Prawo do usunięcia danych. Prawo do bycia zapomnianym. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej wszystkich danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane osobowe. Zwłaszcza gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, wynosi sprzeciw na mocy artykułu 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawne uzasadnione podstawy przetwarzania. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. I dość ciekawe prawo, jakie można wykorzystać przy szukaniu przodków. Artykuł 20. Prawo do przynoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane każdemu innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Jeżeli, wykonując prawo do przynoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, aby dane osobowe, które jej dotyczą, zostały przesłane bezpośrednio do drugiego administratora, bezpośrednio od pierwszego administratora. Artykuł 21. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. W tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem, a więc dotyczy to obszaru, co do którego wspomniałem o tym, że to są klauzule abuzywne. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy artykułu 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Czy zatem warto robić takie testy? Z pewnością warto. Jednak warto też poznać ryzyka i prawa towarzyszące tym czynnościom. Przepisy prawa coraz bardziej dbają o naszą prywatność w sieci. Jeżeli tylko robimy to świadomie i potrafimy korzystać z naszych praw, wówczas z samych badań możemy uzyskać więcej informacji niż zawiera standardowy pakiet.